Witamy wszystkich serdecznie, witam serdecznie Pana. Dzień dobry. Z tej strony Paweł Bawolski, reprezentuję firmę Korbanek. Grzegorz Struzik, ja reprezentuję mieszkańców osiedla tutaj w Tarnowie Podgórnym. I to jest właśnie bardzo ciekawe, ponieważ bardzo dobrze jest, jeżeli lokalna społeczność może przy dobrej współpracy i z gminą, i z władzami gminnymi, i lokalnymi przedsiębiorcami jakąś tam inicjatywę społeczną. Wesprzeć, przede wszystkim Wesprzeć. No, jest to... Nie jesteśmy na polu uprawnym, umówmy się w ten sposób. Nie, to chcę od razu wyprostować. To jest teren należący do gminy, do urzędu gminy. Tak jest. No, zarządza tym wójt. W kilku spotkaniach w ciągu ostatnich kilku miesięcy pan wójt zdecydował tutaj nas wesprzeć w sposób taki, że udziela ten teren na czas okresowy, tutaj czasowy, do zagospodarowania, dla użytku tutaj osiedlowego. Głównie chodzi o wsparcie jakby ogólnej społeczności, która jest, bo też proszę zwrócić uwagę, tu niedaleko jest żłobek, czyli de facto przyszłość naszego narodu. Tak jest. To jest młode osiedle de facto. Oczywiście ono ma tam swoje lata, ale młode wiekiem. Około 22-23 lat tutaj. To były tereny kółek rolniczych, czegoś takiego. I one zostały przedstawione w osiedle, na którym oczywiście mieszkańcy są, bo to są z różnych rejonów, nie tylko tutaj sami autochtoni Tarnowo Podgórne, ale szerzej jak gdyby pojęcie. Uważam, że 70% jest spoza Tarnowa. Spoza Tarnowa. A 30% jest chyba, przynajmniej na tym osiedlu. Jaki jest pomysł na ten teren? My tutaj od 2-3 lat staramy się właśnie wymyśleć, co można by było dla lokalnej społeczności z tym terenem zrobić. Razem z współmieszkańcami zdecydowaliśmy, że najlepiej będzie zagospodarować to jako teren zielony, rekreacyjny dla dzieci, które dzieci tutaj, i młodzieży. Dla dzieci i młodzieży oczywiście, których tutaj przybywa z roku na rok. Dokładnie. Buduje się tutaj społeczność i taka mikrolokalna i zwiększa się ilość mieszkańców w Tarnowie. Natomiast bardzo brakuje takiego terenu rekreacyjnego tutaj dla naszych dzieci. Ale to jest właśnie bardzo ciekawe, bo jest takie ogólne zawsze w mediach często ostatnio właśnie takie, że taka betonoza jest, że ludzie betonują w różnych tam rejonach Polski, to słychać i to jest właśnie ciekawa inicjatywa, że można taki teren zagospodarować bardziej jako zielony, rekreacyjny, który chyba jeszcze bardziej będzie integrował społeczność, bo po prostu on ma takie cechy w sobie. Dokładnie tak jak pan powiedział. Trochę udało nam się zarazić tutaj pana wójta, który przychylił się do tej inicjatywy zagospodarowania tego terenu. Bo nie wszystkie władze tak chętnie współpracują z lokalną społecznością. Tak. Mimo pierwotnie innego tutaj przeznaczenia tego terenu, no to pan wójt zdecydował, że na czas na razie nieokreślony, ale liczymy na to, że na długo udzieli tutaj tego terenu właśnie dla takiej rekreacji i dla zagospodarowania jako teren zielony. Tutaj chcemy obsadzić dookoła drzewami, bo to jak pan widzi dookoła to raczej jest pusto. No, od czego trzeba zacząć? Bo teren tu jest tam, powiedzmy delikatnie mówiąc, to jest taki ugór w rozumieniu rolniczym, to jest ugór. No, warunki oczywiście, my tu nie wykonujemy orki polowej w żaden sposób, tylko powiedzmy przygotowujemy teren pod dalsze jak gdyby prace, które docelowo doprowadzą to... Trawnik do zabawy, każdy wybierze sobie formę rozrywki, jaką na A może tym uda się załatwić jakieś takie aktywne rzeczy, typu tam, co się robi popularne, takie siłowne na świeżym powietrzu, czy... życzę. Pewnie jest to możliwe, natomiast tutaj ze strony gminy musiałaby być jakby inicjatywa jako właściciela tego terenu. Tak, ale możemy podpowiedzieć wójtowi, że to by było bardzo jak gdyby poprawa kondycji fizycznej mieszkańców, większa integracja. Też może, bo też podejrzewam, że tu też jest trochę ludzi, którzy są powiedzmy w wieku takim senioralnym, bo tacy też są. Pierwotnie to była moja inicjatywa właśnie takiej integracji lokalnej.
na własnym podwórku, bo tutaj w każdym, w co trzecim, co czwartym domu są już emeryci, Tak. którzy, no, dobrze by było ich zintegrować z resztą społeczeństwa, prawda? Czasami też jest tak, że do opieki przyjeżdża dziadek czy babcia. Tak jest. I tak oni jest. też dobrze by było, gdyby znaleźli tu swoje miejsce. Byłoby na pewno dla nich... Widzę, że rozumiemy się w 100%. Tak jest, no ja też już mam dzieci dosyć dorosłe, ale no i też już jestem dziadkiem, więc też to rozumiem, że czasami trzeba tak podejść, bo społeczeństwo to jest cała grupa, to jest i młodzież, i ludzie pracujący, i emeryci. Tak jest. Ale mam bardzo nietypowe pytanie. Zaznaczam, że ono nie jest ani uszczypliwe, ani nie ma żadnych cech negatywnych. Jako osoba jak gdyby nie znająca się na rzeczy w branży rolniczej, bo tak podejrzewam, zupełnie. Pytanie polega na tym, ile Pan sobie wyobraża, że może kosztować taki ciągnik, który tutaj jeździ? Bo to jest dosyć duży ciągnik, podpowiem już trochę, bo to ma 240 koni mechanicznych na silniku, 218 użytkowych. Ile może takie coś kosztować? Strzelamy, bo to jest podchwytliwe trochę, ale strzelamy. Wie pan co, no nie wiem, kurczę, tak zależy chyba od podzespołów, od możliwości, od mocy. Zgadzam się w 100%. Ileż może kosztować, porównując z samochodem osobowym? Na pewno wiele więcej. Nie wiem, też zależy z jakim by się porównywało, bo są samochody, które są drogie, bardzo drogie. No nie wiem, może 600 000, nie wiem. Powiem szczerze, że jest Pan bardzo blisko. Tak? Mniej więcej na rynku ciągniki klasy powyżej 200 koni, 220 koni, to jest w zależności od producenta, to można powiedzieć od 800, no są sztuki nawet po 1 000 000 złotych, ale 800-700 tysięcy to jest... Czyli nie odleciałem w kosmos. Nie, widać, że to tu czuć jak gdyby pojęcie, że coś, co ma jakieś gabaryty, coś, co ma pewne rozwiązania, jednak kosztuje. To jest akurat, my tutaj ćwiczymy ten ciągnik, ponieważ nas poprosił producent o to, żeby sprawdzić jego możliwości i powiem szczerze, że nawet te bardzo trudne warunki nam odpowiadają, bo to pokazuje, czy sobie radzi ciągnik i maszyna. Tu jest w ogóle bardzo trudny teren, bo jest wiele lat zapuszczony, nieużytkowany. Tak jak Pan mówi, dużo jest nierówności, dużo jest przeszkód, ale widać, że tu wszystko pracuje na razie jak dotąd idealnie. Tak, bo widziałem poza kadrem, jak Pan z pełnym podziwem obserwował, że to wszystko sobie radzi. Tu się nic nie połamało, a warunki są naprawdę iście trudne. Powiem Panu, że kilka osób już odmówiło po wizji lokalnej tutaj. Wierzę, bo to niechętnie rolnicy użytkują na takim czymś swoje maszyny, no bo to grozić może różnymi usterkami, nieusterkami, ale my akurat jesteśmy o tyle zadowoleni, że maszyna się sprawdziła i okazuje się, że też można dzięki właśnie współpracy, takiej zwykłej, prostej, ludzkiej współpracy pomiędzy lokalną społecznością, gminą i fabrykantem czy osobą, która prowadzi biznes na danym terenie, stworzyć coś, mam nadzieję, bardzo ciekawego. Bardzo dziękuję za to. Liczę na współpracę w imieniu mieszkańców. Postaramy się nie opuścić. Bardzo dziękuję i na pewno coś z tego fajnego wyjdzie. Zapraszamy do kolejnych materiałów, bo to jest taki przerywnik, ale bardzo istotny uważam, szczególnie w tych czasach, kiedy tak trudno właśnie załatwić kwestie proste, społeczne, te, które nas wszystkich obchodzą. Dziękuję, do zobaczenia. Dziękuję.